Witajcie, witajcie. Jest nowy, kolejny dzień. My właśnie opuszczamy kemping. Przyznam szczerze, że tam akurat nie chciałem pokazywać naszego dzisiejszego poranka, bo po prostu zapomniałem. Teraz jedziemy się tutaj rozliczyć. Zobaczymy, ile zapłacimy za ten nasz komfortowy dzień i robimy wyjazd. I teraz tak, z Omisia jeszcze do końca nie wyjeżdżamy. Kurczę, jak tutaj woda się leje, bo wczoraj padało, jak widać na załączonym obrazku. Dobra, Adrianka idzie zapłacić. Weź mapkę tą małą. Dobra, mam. Dobra. Ogólnie tak, zbieramy wszystkie mapki z tych kempingów, na których byliśmy. Potem fizycznie, że tak powiem, gdzieś na samym końcu zrobimy jakieś takie podsumowanie i co o tym myślimy i co polecamy z naszej strony. No bo tak szczerze, jedziemy przez tą Chorwację jako testerzy różnych miejscówek. A teraz tak, jeszcze teraz za sekundę pokażę Wam super pro tipa na Omisia. Jak go mega tanio zrobić, albo nawet spać za darmo. Słuchajcie, pokażę Wam takiego pro tipa. Zaraz po wyjeździe z parkingu skręcacie w prawo, bo tam ono wprost w tych drzewach jest właśnie parking, kemping Omiś. Można sobie tutaj skręcić w prawo i przejechać na taki duży parking. I teraz słuchajcie, jaka jest ciekawostka. Ten parking jest płatny w godzinach od 7 do 23. Od 7 do 23. Potem w nocy do 6 rano nie jest płatny. I teraz tak, tu nie ma zakazu spania. Więc jak wieczorem sobie tutaj przyjedziecie, to albo można sobie zapłacić parę euro bo tu macie 1 euro za godzinę, albo po prostu przyjechać w nocy, przekimać się i rano przed płaceniem pojechać dalej, albo płacić. My teraz idziemy na Omiś, więc ja Wam tu pokazuję, jak sobie płacimy. Godzinowe, dzienne, pojazd, benek, wybierz produkt. I teraz tak, ja potrzebuję 2 godziny, więc biorę 2 godziny, cyk, płacimy sobie w tym miejscu 2 godzinki. Zobaczcie, i zapłacę euro 60 za 2 godziny stania na tym parkingu. I już jest gotowe, zapłacone, bo on się teraz odlicza i po legalu mamy 2 godzinki tutaj na Omiś. Ale tak jak powiedziałem, można sobie tu przyjechać wieczorem. I teraz tak, jaki jest motyw z parkowaniem, jaki jest motyw z parkowaniem w Chorwacji, spaniem na dziko? Jeżeli nie ma ewidentnego zakazu, zakaz wjazdu kamperów, można parkować i spać. Oczywiście, posłuchajcie, nie można biwakować. Jest różnica pomiędzy biwakowaniem a spaniem w aucie, prawda? Nie rozkładamy stoliczków, krzesełek, wycieraczek, podjazdów, niczego nie rozkładamy. Po prostu możemy się przekimać w sposób bardzo prosty. Jeżeli widzimy zakaz wjazdu kamperów, po prostu omijamy to miejsce. Więc tak naprawdę w Chorwacji można spać na dziko na takich właśnie parkingach, jak Wam teraz pokazywałem. Można wpaść do Omisia na wieczór, poszaleć sobie tutaj wieczorem, przespać nockę na dzikusa, albo uwaga, za parę euro, bo my tutaj będziemy teraz za niecałe 2 euro 2 godziny po Omisiu szaleli. Dobra, my sobie jedziemy na Omiś, a zaraz potem lecimy na nasz kolejny kierunek Split. Dziś chilloutujemy się w Splicie na kempingu Split. No, ostatni rzut oka tutaj na Omiś z promenady omisiowej. Faktycznie jest to taka miejscówka, która latem w sezonie ma sens. Faktycznie rozumiem, dlaczego ci Polacy tutaj przyjeżdżają. Aczkolwiek ona nie należy do moich
topowych miejscówek, jeśli chodzi o Chorwację. Mam inne upatrzone i takie, że w każdym roku mógłbym sobie tam przyjechać na 3-4 dni. Omiś jest do odwiedzenia. Tak, jest do odwiedzenia, tym bardziej, że można go odwiedzić za małe pieniążki. Dobra, lecimy. A słuchajcie, jeszcze jeden protip odnośnie parkingów. To mają strefy. I tutaj w samym centrum Omisia, jak widzicie, samo centrum przy tym moście, jest też olbrzymi parking, tak? Olbrzymi parking. Można bez problemu, jak ktoś chce tak bliżej się zaparkować, ale różnica jest 300%. Tamten parking jest euro za godzinę, a ten parking jest 3 euro za godzinę. Więc sami widzicie. A tak naprawdę my idziemy niecałe 10 minut na piechotkę od kempingu, od parkingu pod kempingiem. Więc jak komuś, że tak powiem, się śpieszy, to może w centrum miasta, a jak komuś zależy, no, że tak powiem, nie śpieszy się i chce, że tak powiem, oszczędzić pieniążki na lepsze wydarzenia i atrakcje, no to tamten parking za euro jest w sam raz. Wiecie co? Wczoraj jak żeśmy tutaj chodzili wieczorkiem, to miasto było jakby opuszczone. No, jakby pozamykane. No faktycznie gdzieś mówiłem, że jeszcze nie ma turystów, jeszcze się sezon nie rozpoczął. No ale teraz jak tak rano przechodzimy, to już tak widać, że te knajpki tutaj sobie wszyscy siedzą na kawku porannym. O, ryneczek, taki tutaj ich mini ryneczek. Więc faktycznie to życie w Omisiu teraz przed sezonem tętni za dnia, a nie za wieczora. Tu wam pokażę te kwiaty, które są takie piękne i tak często na Instagramie są fotografowane. To te kwiaty no niestety są sztuczne. Z tego co widać, to Omiś już tak w pasach startowych czeka na turystów. Faktycznie są przygotowani. Dużo lokali się szybko remontuje, szybko się otwiera, szlifują miejscówki, żeby były czyste, wypolerowane. No i faktycznie otwierają się na ten sezon. Tak jak mówiłem, no wczoraj jak wieczorem żeśmy przeszli, to nie było tak dużo ludzi. A tutaj ten ranek, a to jest taki poranek faktycznie, że tutaj widać, że coś się będzie działo i to już nie wygląda tak jakby opuszczone miasto, prawda? To są już turyści, tu akurat byli lokalsi, tak? A tutaj są stoły oczekujące na turystów. Dobra, nie, tak żartuję, ale faktycznie jak na poranek to jest już taki ruch. Ale co wam powiem, to w tych wszystkich dotychczasowych miejscówkach, gdzie żeśmy byli, to Omiś jest raczej najbardziej wyludnionym miejscem pod względem turystów jeszcze. Tak? Te poprzednie miejscówki, co żeśmy odwiedzali, to było tłoczniej, dużo więcej się działo. Jakby Omiś jeszcze nie był gotowy, albo jakby Omiś czekał na Polaków, bo to też jest taka miejscówka chyba polska miejscówka i tu chyba więcej Polaków jest jak Niemców, a teraz wszędzie są Niemcy. O, thank you. Tutaj widok na ten most, który jeszcze budują. Sam jestem ciekaw, kiedy go wybudują. Tutaj jest bardzo dużo usług w sensie raftingu, tak? Chłopacy tutaj zbierają, że tak powiem, albo nakłady, albo na rafting. Więc faktycznie aktywnie też tutaj można trochę spędzić czasu. Słuchajcie, rzut na główną plażę omisiową. Tutaj jest widok, znaczy to nie jest ta plaża, tylko akurat tu jest ten widok omisiowy, a plaża jest z tej strony i to jest najgłówniejsza plaża w Omisiu. Tutaj całe życie, no niby już ktoś tam leżakuje, prawda? Nie ma jeszcze Polaków, bo nigdzie nie widać parawanów,
więc na razie sami miejscowi nasi jeszcze nie przyjechali tutaj do Omisia, ale jakby co, to jest ta główna plaża, która też widzę, że chyba piasek wymieniają. Nieźle. Dobra, lecimy w stronę kampera. Słuchajcie, powiedzcie mi, bo ja cały czas myślałem, że Chorwacja jest cała kamienista, a tutaj w Omisiu widzę piaszczystą plażę. Kto mi powie, gdzie są jeszcze piaszczyste plaże na Chorwacji? Jak wiecie, dajcie cynk w komentarzu, gdzie są jeszcze piaszczyste plaże w Chorwacji oprócz Omisia. No i ostatni rzut na plażę w Omisiu. Ja Wam pokażę ją z drona. Jeżeli jeszcze jej nie pokazywałem, to na pewno zobaczycie ją z drona, bo zdronowaliśmy Omiś, więc pole kempingowe i tą plażę na bank będziecie widzieć. Słuchajcie, my już jesteśmy w Bęku. Chciałem Wam tylko pokazać, jak ta wycieczka na Omiś nam zajęła, tak? On się tutaj załaduje. Byliśmy 53 minuty, dystans to jest niecałe 4 km, bo 3900. No i tam powiedzmy kalorii żeśmy spalili pół hamburgera, tak? No ale tutaj Wam pokażę tą mapkę. No to Omiś to dokładnie tak jak tutaj widzicie, to jest taki spacerek i macie zaliczony Omiś. Więc wiadomo, no to jest małe miasteczko, ale w sumie ogólnie to polecam. No, my teraz już lecimy z Omisia na Split. Powiem tak, szukałem dzikusa na Splicie, no ale ja nie znalazłem. Jak ktoś z Was słyszał o jakimś sensownym dzikusie na Splicie, to dajcie cynk. Niestety ja usilnie szukałem, jakoś mi się nie udało, nie znalazłem, więc lecimy na Camping Split. Tam prawdopodobnie w planach mamy 2 dni w Splicie, 2 nocki do zrobienia, więc zobaczymy jak zawsze to będzie, jak wygląda ten kemping, to jak zawsze Wam pokażemy. A teraz nasz odwieczny test 3 nawigacji trwa cały czas, dlatego jakby ktoś tutaj do nas dołączył w tym momencie i zobaczył, że odpalone są 3 nawigacje, to mówię dlaczego, tak? Testujemy Garmina, Seagate Tracka i TomTom w wersji dla ciężarówek. Dobra, ja się połączę jak będziemy dojeżdżać, bo to tak naprawdę 13 km nam zostało, to taki rzut beretem. Ogólnie to z Omisia rowerami można jechać do Splitu. Dobra, dojechaliśmy do Camping Split, teraz tylko sobie musimy tutaj się wykręcić. No i zaraz zobaczymy jak to wszystko wygląda. Dobra, wciskamy się. Tutaj jest taki ADAC, karty, te wszystkie karty tu działają. Sklepik jest pod samym szlabanem i ja właśnie nie wiem, gdzie tu jest wjazd. Wjazd jest na piękną fotokomórkę, dobra, wszystko fajnie tu wygląda. Ten kemping ponoć jest duży. Zaraz poszukamy teraz recepcji. Tutaj pan nas podprowadza od serwisu elegancko. Pokazuje, gdzie mamy sobie stanąć, więc tu sobie już stajemy. No i Adrianka bierze dokumenty i pruje. Na kartę bierzemy. Najpierw... Ostatnio też braliśmy na kartę. Dobra, idziemy, zobaczymy. Wyjdzie w praniu. No, słuchajcie, my już jesteśmy rozłożeni. Rozłożeni jesteśmy na 156. Tam jak widzicie jest Mare. Benek tu stoi, a ja Wam chciałem teraz pokazać, dlaczego myśmy nie kupili markizy. Właśnie z tego powodu. Mamy taką sobie pałatkę namiotową.
To się mniej więcej tak nazywa. Powiem szczerze, że tylko jest idealnie i cacy, ale kupiliśmy delikatnie za długą, bo tutaj muszę ją zahaczać od tej strony, jak widzicie, z tej strony, bo ja akurat w moim bęku mam tu takie coś, że to by musiało być na tym, a to jest plastik, więc ten plastik nie trzyma tych uchwytów, a to chyba każdy będzie wiedział, o co chodzi z tym uchwytem. No, więc taka pałatka namiotowa, dosłownie myśmy za nią zapłacili 200 parę złotych. Ta jest z firmy Hypek, Trap 1, tak? Ale teraz wiem, że delikatnie bym kupił mniejszą i być może tak się stanie, że kupimy na wymiar, bo już wiem, jaki wymiar potrzebuję z tego miejsca do tego miejsca. Więc tak naprawdę zamiast markizy, która trochę jest droga, to mamy coś takiego. Dobra, dłużej się rozkłada, dłużej się składa niżeli markizę, to prawda, ale szczerze daje radę, jak widać na załączonym obrazku, i kolory można sobie dobierać, ciemne, jasne, białe, jakie komu tam ten. My ją faktycznie delikatnie wymienimy na tą taką krótszą, żeby nam pasowała, a kto wie, czy ja w przyszłości sobie tych haczyków na stałe na dachu nie zamontuję, tak żeby po prostu już przypinać na stałe i z dachu mieć, a nie na te rzepy. No jeszcze pomyślimy, zobaczymy, jak w tym sezonie ona się będzie sprawowała. Dobra, słuchajcie, ja Wam zaraz pokażę, tylko zjemy obiadek i zaraz Wam pokażę, jak wygląda to pole namiotowe, kemping 4-gwiazdkowy Split, ale pokażę Wam go w migawkach, żeby nie było, że dzisiaj jesteśmy w McDonaldzie, to mamy dzisiaj po prostu spaghetti. Słuchajcie, wiecie co, ogólnie to sytuacja wygląda tak, że po południu żeśmy spędzili w kamperze, a teraz idziemy na przystanek i autobusem jedziemy do Splitu. Zaraz się dowiemy, jak to wygląda sytuacja. Przyznam szczerze, że nie mam bladego pojęcia, ale numery autobusów znamy, bo dostaliśmy tam rozpiskę, więc ponoć jest tu bardzo dużo autobusów. Bilecik kosztuje 2 euro na osobę, także nie ma to, że tak powiem, jakiejś tam tragedii. Zobaczymy, ile będziemy jechać. No, nasz autobus już pojechał. Tak jak ja Wam mówiłem, w autobusie bileciki są po 2 euro i słuchajcie, tak, chwała Bogu, żeśmy kupili, bo normalnie kontrola wpadła już na drugim przystanku. Z tego, co tak zauważyłem, to chyba tutaj wszyscy odbijali bileciki, więc kontrole biletowe są tu chyba bardzo częste. Zresztą z drugiej strony myśmy nawet nie brali pod uwagę, żeby nie kupić biletów, bo to 2 euro, no to wiadomo, a mogło bardziej piec i faktycznie jakbyśmy nie kupili, to by dzisiaj piekło. Nawet nie chcę wiedzieć, jakie tu kary dają za brak biletu dla turysty. Dobra, słuchajcie, teraz my żeśmy wysiedli prawie przy centrum i idziemy tutaj na plażę i plażą będziemy szli w kierunku centrum Splitu. Weszliśmy do jakiegoś fajnego lokalu, ale ogólnie to ja chciałem na plażę trafić. To jest lokal o nazwie Tenis. Dobra, okej, super. Bardzo fajna miejscóweczka. Jest ta plaża. I teraz plan jest taki, że będziemy szli tą promenadą właśnie do Splitu. Dokładnie. O. Czyli plan nam wypali. Bardzo fajna tutaj jest miejscóweczka. Polecamy, rekomendujemy, ale my się na razie nie zatrzymujemy. Szczerze, to Split jest takim miejscem na tydzień czasu. Dlatego, że tu jest dookoła tyle atrakcji, tyle możliwości, że codziennie można coś robić, a i faktycznie to pole kempingowe, uwaga, za 23 euro doba jest ok.
rzut oka na tą zatokę i zaraz zobaczcie, znowu są ciemne chmury. Powiem wam, dzisiaj pogoda jest jak szachownica. Co godzinę inna, autentycznie. Niby zapowiada się deszcz, a z tej strony jest piękne, czyste niebo. I tak, dzisiaj był taki żar, że nas topiło w słońcu. No i potem przyszła burza, że tak powiem. O, stoi jakiś piękny krus. Zaraz koło niego przejdziemy, ale piękny, duży krus stoi. Taka główna plaża w Splicie, ta była taka pomocnicza. Ale tutaj, powiem wam szczerze, raczej nie ma gdzie leżeć, bo cały czas taki jest deptaczek na tej plaży. Chyba że tam dalej, bliżej statku. My kierujemy się, idziemy zobaczyć ten duży statek. No i taki rzut oka na tą dużą, największą plażę. Ona szczerze jest brzydka i paskudna. Cała masa tych glonów, co brązowe, co tutaj widzicie, to cała masa zieleniny. Ale z takich ciekawostek to zobaczcie, tutaj jeden wóz, tutaj drugi kamper wóz, więc taki dzikus czy nie dzikus? Kto podpowie? No i my dotarliśmy praktycznie w najważniejsze miejsce w Splicie, prawda? Tutaj kto był, to rozpoznaje. Zaraz idziemy właśnie w te palemki, tylko szukamy przejścia na drugą stronę. Nie będziemy, że tak powiem, przez płotek skakać. Także zaraz Aleją Gwiazd w Splicie będziemy maszerować. Słuchajcie, już wam mogę powiedzieć, że no Split żyje tak, jakby była pełnia sezonu. Tu jest mnóstwo ludzi. Tu są te wszystkie knajpy już pozajmowane z tego, co my widzimy. Pamiątkowe zdjęcie ze Splitu, jakby ktoś chciał. No myśmy tutaj przyszli na Split by Night, tak? Split nocą, więc teraz jeszcze za chwilę będzie ciemno. I specjalnie żeśmy przyjechali tak, żeby Split w nocy ogarnąć, bo on nocą jest petarda, zresztą zobaczycie. Genialna mapa Splitu, faktycznie. Jakby ktoś się pytał, to my jesteśmy, dokładnie w tym miejscu, to jest ta kamienica tam, tam, ona jest tutaj. I co ciekawe, ta kamienica to jest wejście do lochów, gdzie w filmie Gra o Tron były więzione smoki Targaryenów. Tak mniej więcej Split tu wygląda. Cała masa gęstych uliczek jest ala Dubrownik, ale jest potężny jak widzicie. No zobaczymy, ile my ogarniemy. Dzisiaj, jak mówiłem, Split by Night. I tak, tu jest życie, tu są turyści. Jak żeśmy wczoraj wieczorem byli w Omisiu, to powiem szczerze, nic się tam nie działo. Jak w epidemii, miasto zamknięte. A tutaj, no kurczę, w każdej knajpie full ludzia. My tu mamy cynki na taką jedną knajpkę z przepyszną pizzą, ale no z przepyszną poezją. Mam nadzieję, że uda nam się tam usiąść, chociaż będziemy czekać, aż się uda. A jeszcze wam takiego protipa sprzedam, że w tych tutaj domach, które są z tej strony, które widzicie, tam jest knajpa, ale od tamtej strony na samym początku można wynajmować apartamenty. Można wynająć sobie apartamencik i słuchajcie, nie za miliony, żadne gdzieś tam miliony, normalna cena na bookingu, przystępna, tylko trzeba po prostu się śpieszyć, bo faktycznie w tym miejscu apartamenty są rozrywane na strzępy. Chociaż dziwne, że są takie tanie, no bo cena naprawdę jest przystępna. Dobra. Zobaczcie, jak wygląda ta Aleja Gwiazd. Tu się jeszcze nie świeci, a to wszystko będzie podświetlone za chwilę, jak włączył światło. Ta promenada tutaj jest taka do spacerowania.
No i stoi cruise Royal Caribbean i to on tak fajnie stoi promik przed nim Jordania i on go tak zasłania, taki jest napis Jordolinia, ale tak naprawdę to jest taka malutka łajba, ja to spróbuję powiększyć i za nią stoi ten Royal Caribbean akurat jest malutki, bo ta firma ma największe statki na świecie. Ona ma po prostu molochy potężne. Dobra, no idziemy spacerkiem. Chodźmy. No muszę powiedzieć, że dosyć oryginalny. Pan z figi leci, patrz, ty figa. No nie. I tutaj jest taka figa, taki dzbanek. No muszę powiedzieć, że ze światełkami. Teraz jest podświetlana. Fajnie, to musi wieczorem fajnie wyglądać, jak się leje do tego dzbanka. Tu wszystko żyje. Idziemy tą uliczką do końca, ale słuchajcie, tutaj za murami jest taki pomniczek. Tak jak tutaj teraz go na pewno widzicie, bo jego trudno nie zauważyć. I teraz taki motyw, on ma wyfroterowanego kciuka. I tutaj legenda mówi, jak widzicie wszyscy tutaj froterują tego kciuka, prawda? Zobaczcie jaka polerka. Myśmy też go wypolerowali. O, i prawda jest taka. No Kuban, tak? Kuban. No i ta prawda jest taka, że kto go dotknie i wypoleruje, no to do Splitu wraca. Wierzcie mi, jest to prawda. Okej. Słuchajcie, zobaczcie. Jesteśmy koło godziny, parę chwil przed 20, a tu naprawdę jest gęsto w tym Dubrowniku. Wszystkie knajpy, że tak powiem, obstawione, a jest tych knajp milion. Wszyscy ludzie sobie tutaj spacerują. Te normalnie zakamarki w prawo i w lewo, za każdą uliczką coś się czai. Za każdą uliczką się czai albo jakiś lokal, albo jakiś sklepik, albo jakaś ekskluzywna knajpa. Pamiątkowo. I teraz wychodzimy na taki plac. Oczywiście ten plac też jest znany z gry o Tron. Tutaj w Dubrowniku. Super. W Splicie było parę miejscówek gry o Tron. Też jest muzeum, jest sklepik, także wiecie, no, biznes musi się kręcić. No i tu jest taki genialny placyk, ja wam pokażę. Ludzie siedzą na schodach ludzie siedzą i to jest knajpa. Po prostu siedzi się na schodach, kelner do was przychodzi, zaraz zobaczcie, kelner was obsługuje na schodach. No po prostu dla mnie to jest miazga jakaś, tak wygląda knajpa w Splicie, jaka w ogóle, zobaczcie jaki klimat tej knajpy. No i teraz jesteśmy w podziemiach. Te podziemia mają jeszcze podziemia. No i tutaj są właśnie, tu właśnie kręcili sceny do gry o Tron, gdzie były uwięzione smoki. Chwilę pójdziemy przez te bary razem. No i tak naprawdę, słuchajcie, tu jak widzicie jest multum ludzi. Tu sezon się chyba nigdy nie kończy, ale bardzo podobnie było w Dubrowniku. W Dubrowniku też była identyczna sytuacja. Miliony turystów i tu widzę, że Split tak samo ma miliony turystów, tak? On tutaj cały żyje. Te wszystkie knajpy, bary są otwarte. Fakt, że są miejsca, że jeszcze ale słuchajcie, to jest tak jak przed sezonem, prawda? Jeszcze się sezon nie zaczął, a tu już jest tyle ludzi. Ale przyznaję, że klimat tego miasta jest niesamowity. Niesamowity klimat tego miasta i my już gdzieś tam w głowie mamy plan,
jak tu wrócić, żeby gdzieś tak się na dłużej zahaczyć, no bo teraz akurat jest ciśnienie niestety na powrót, bo jeszcze mamy tutaj niecały tydzień na Chorwacji. No dziś mamy jaki dzień? Dziś mamy poniedziałek, a w niedzielę już musimy być w kraju. A po drodze mamy jeszcze 2-3 miejscówki do zahaczenia. Ale powiem tak, ja już mogę ogłosić, że Split to jest taki top 1 must have. Tak, jak to Adrianka podpowiada, zdradzę Wam tu tajemnicę przed końcem sezonu, tak? Ja wiem, że już możecie nie oglądać pozostałych odcinków, ale Split to jest takie must have, top 1 i klimat, no ja się powtarzam, ale po prostu szczęka po prostu mi opadła parę razy. Jest cieplutko, przyjemnie. Teraz mamy z 22 stopnie i my chodzimy tylko po jednym deptaku, a tam w prawo i w lewo jeszcze cała masa ten. Żałuję, że nie ma tutaj dzikusa, ale z drugiej strony też się nie dziwię, że tutaj nie ma dzikusa, bo to miasto chyba by miało falę kamperów. Split jest iście imprezowym miastem. Faktycznie tu po prostu muzyka z każdej strony się sypuje, ale to nie jest tak, że nie można się w nim wychilloutować, tak? To nie. Jest miejsce, gdzie po prostu muzyka, ale też jest miejsce, gdzie tu jest takie stricte całe centrum tego Splitu do eksplorowania te wszystkie uliczki i w każdej z tych uliczek, są po parę knajpek, po parę lokali, żeby można sobie siedzieć i usiąść. My teraz idziemy spróbować pizzy i mam nadzieję, że znajdziemy fajny stolik, a jak nie o, jest, dobra, ja rzucam torebką. Rzucamy torebką, siadamy, tak? Proszę, mamy to. To jest nasz stolik z widokiem na Marę. Tylko dlaczego, Adrianka, ty bierzesz widok na Marę? Dobra, okej. Więc tak, wjechały pizze. Pizza dalmatyjska z prosciutto, pizza pepperoni i widok na Palenki. No, słuchajcie, my kończymy już ten wieczór, bo już jest tak przed 10 i będziemy lecieć na autobus. No ale to, co Wam chcę pokazać, to właśnie to, co teraz widzicie. Słuchajcie, jest przed 10, a tutaj jest tłum ludzi. Nie ma w ogóle sezonu, bo wiadomo, sezon się jeszcze nie rozpoczął, a tutaj są po prostu knajpy i wszystkie stoliki na full zajęte. Więc ten Split to jest takie, powiedzmy, mega rozrywkowe miasto. I tutaj, że tak powiem, turyści jak przyjeżdżają, no to chyba tak jak na Ibizę w tym kontekście, bo tu naprawdę są tłumy. Dobra, nie przynudzam, lecimy na autobus i pewno się zobaczymy jutro. No, w drodze na autobus taki przerywnik na murach Splitu. Normalna knajpka z disc-jockeyem. Tak, jest klimacik. No dobra, ja nie wiem, my chyba na ten autobus dzisiaj nie dojdziemy.